Hejt. Hejt, wygłaszanie własnych opinii na temat różnych rzeczy, które nas spotykają, widzimy w internecie. To jest temat do rozkminy. Będę sobie go rozkminiał. Jesteśmy na zewnątrz, w fajnym miejscu. Testuję patyk. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie się oswajam z kątem. Nie mogę dobrać sobie odpowiedniego kąta. Kurczę. Jeszcze raz będę musiał go tutaj przerobić. Hejt. Często bardzo mylony z wyrażaniem własnej opinii. Na początek wam powiem, że tak jak teraz odbieram kamerę, nie wiem jak to będzie wyglądało w nagraniu, mam dziwne wrażenie, że pracuję trochę lepiej niż gimbal, który go starałem okiełznać, ale to jest kwestia chyba na pewno tego, że muszę wziąć, doczytać tą instrukcję do końca. Bo co za głupek czyta instrukcję, prawda? Tradycyjne, te przy meblach z Ikei, po 2 godzinach składania szafki albo stolika. O, to może by tak trzeba zajrzeć do tej instrukcji obsługi, co? Tak jak w przedmowie powiedziałem, o hejcie będę rozkminiał. Miałem rozkminiać o hejcie. Czy to w ogóle jest zjawisko? No to jest zjawisko dzisiejszych czasów. Na pewno w jakiś sposób ewoluował. Na YouTubie już nie mamy kciuków w dół, są tylko w górę. Trzeba trochę pokombinować, trzeba trochę sobie umieć poustawiać całą przeglądarkę YouTube, żeby dostać na przykład tylko informację, ile jest łapek w dół. A żeby już na przykład dawać łapki w dół i tak dalej, to trzeba mieć wykupione premium. Chyba może nie, ale no nieważne. No, mówię wam, o czym mówię. Tak samo na przykład nie można źle oceniać komentarzy albo postów na Facebooku. No, nie wolno mówić źle. Nie wolno oceniać, nie wolno mieć własnego zdania. Bo nie mówię o tym zjawisku hejtu, które mam na myśli typu na przykład jesteś głupi, masz najebane, w ogóle jesteś traki. To jest hejt. Ale wyrażenie własnej opinii na jakikolwiek temat nie jest hejtem. Jeżeli na przykład mamy człowieka, dietetyka w internecie, który będzie nas przekonywał do jedzenia czarnego chleba, dobrze, a jeżeli ja powiem, że na przykład nie, no ja jem biały chleb i uważam, że biały chleb powinno się jeść i tak dalej, czy to jest hejt? To nie jest hejt. Wyrażenie własnej opinii nie jest hejtem, w przeciwieństwie do tego, co ktoś mówi. Wręcz tak jak nakłaniam was cały czas, ja proszę o to, żeby wyrażać swoją opinię, mówić, co Maciek, popraw to, tamto, o wam to, słuchaj, to mi się nie podoba, albo tamto, ale same takie wylewanie gówna, to jest hejt, tak? A nie rozumiem, dlaczego nie można powiedzieć na jakikolwiek temat jakiejś własnej opinii i to się uważa już za hejt. To jest właśnie niezdrowe, niesłuszne. No. Powiedzieć co myślę, a później bo ty tam, bo ty hejtowałeś. Nie hejtowałem, ja po prostu mogę mieć odmienne zdanie. Tutaj na przykład z kimś sobie powiedzieliśmy różnicę swoich zdań i wyszedł hejt, niby ja uprawiam, tak? Bo powiedziałem coś wręcz odwrotnego niż jest przyjęte przez wszystkich innych jako norma. Przeoglądane w telewizji, przedyskutowane, przeoglądane w filmie i nie daj Bóg mam własną opinię na ten temat. To już jest hejt, jestem zły. Nie mogę mieć własnej opinii, tak? Halo? Zwłaszcza, że znając siebie i znacie już troszeczkę mnie, że jeżeli coś mówię, że jest nie tak, na odwrót zawsze daję przykład. To nie jest to, że się rano obudziłem i stwierdziłem, że nie, to jest wszystko nie tak, do dupy. No to jest taka właśnie rozkmina. Zostawię jeszcze sobie trochę do domu, bo mam parę przykładów, to wam powiem, nie zasłaniaj ust. Tutaj widać jakiś dym się wydobywa i tak dalej, ale tym się nie przejmujcie. Piszę do mojego kolegi Indianin, taki z Ameryki, tak? Piszę do niego SMS-a. On jest trochę tradycjonalistą i tak nie łyka te rzeczy, komórki i messengery. To trzeba do niego tradycyjnie pisać. Sam tekst jeszcze idzie jako tako.
Gorzej jak trzeba mu zdjęcie wysłać. Wtedy człowiek się nadymi. To jest potrzeba dużo dymu wtedy. Weź mu wyślij taki krajobraz, który mam przed sobą. To znów zwrócę wam uwagę. Teraz wam pokażę z takiej niby ukrytej kamery. Gówno ukryta stoi na stoliku po prostu, ale tak spróbuję ją odkręcić w lewo i w prawo i wam pokażę, o czym mówię. Tyle słoneczka. Chmurki są trochę, ale jest przyjemnie. Zobacz, jaką kurtkę już mam lekko. ale jest przyjemnie, jest fajnie. Fajnie, że ci ludzie się bawią tutaj, grają w ping-ponga. Taka wesoła grupa. Dzisiaj jest wtorek, godzina 13 chyba, z groszem. Albo 14. Ja rozumiem, że po pracy sportu trochę trzeba złapać, prawda? Studentami oni nie są. Hejt. No właśnie. Co z tym zrobić, tym hejtem? Właśnie, co robimy z tym hejtem? Hejt jest niezdrowy, niesmaczny, tak jak żeśmy zauważyłem. Ale ja myślę, że tutaj pewne rzeczy poszły troszkę za daleko. Dlaczego? Dlatego, że w internecie już teraz hejtem nazywamy wszystko. Nawet nazywamy to, kiedy ktoś ma odmienne zdanie na jakiś temat, na jakiś ogólny kanon przyjęty. Jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, od razu jest hejterem. Dlaczego od razu jest hejterem? Halo? Dlaczego jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, jest hejterem? Może mi sąsiad podpowiedzieć? Właśnie, odmienne zdanie. Od razu jesteś hejterem. Teraz ja rozumiem, że są hejterzy, którzy po prostu uczepią się jak rzep psiego ogona i w kółko będą powtarzać jakieś swoje niestworzone bajki typu jesteś głupi i do lekarza, jesteś tamto, sram to, wam to, twoja rodzina jest taka osrana i tak dalej. To nie są hejterzy, to jest gówniarzeria, to jest ten po prostu internet na to pozwala. No. Najczęściej są to sfrustrowane osoby, które no, mają samą sobą mają na tyle kłopot, że to próbują sprzedać innym, sprzedają to w internecie na zasadzie, no, że ktoś się zarazi i to będzie szczęśliwe. Dlatego mówię, nie, no hejt i hejt, tak? Wyrażanie swoich opinii odmiennych, w dodatku kiedy jeszcze się to argumentuje, to nie uważam to za żaden hejt. To jest po prostu inne zdanie. Takie mam ogólne podejście do hejtu. Oczywiście są hejtowicze, którzy właśnie stanowią ten taki dolny margines, który jest taki właśnie jaki jest, który tam się wiąże z przekleństwami, jakimiś tam wyrzutami osobistymi, których nawet się nie chce słuchać. Nie będę ich powtarzał nawet, ok? Jest coś innego akurat. Tutaj to wam to powiem, ok? I lekarz bardzo miał wielkie pytanie do mnie. Nie umiałem odpowiedzieć. Wiecie jak to było? To było na zasadzie, jakimi wielkimi są Polacy altruistami, że dbają o twój stan zdrowia, pytają się o twoje zdrowie, odsyłają cię wręcz do lekarzy. Ja mówię, słuchaj, bo to nie tak do końca, ty to rozumiesz, to nie jest to. On mówi, nie, poczekaj. Mówi, to ty nie rozumiesz. Oni dbają o twoje zdrowie. Oni martwią się o ciebie. Dobrze. Mówię, jak tak chcesz to postrzegać, to tak to postrzegajmy. Lekarz was pozdrawia i się martwi o was. A wiecie czemu? Ponieważ ja wiem, i to na 100%, że w Polsce do specjalistów, zwłaszcza do takich specjalistów, jest praktycznie dostęp ograniczony lub żaden. A wiem po tym, że tam dużo jest potrzeba pomocy, więc miejcie nadzieję, może pomoc niedługo nadejdzie. A tak na serio, jeżeli potraficie, to odpowiedzcie mojemu lekarzowi, skąd was taki altruizm o dbanie o moje zdrowie i dziękuję oczywiście. Dziękuję, polecam się na przyszłość, tak? Zostawiam was z pytaniem.
A tutaj z drugiej strony muszę powiedzieć, że ubolewam właśnie nad tym, że nie możecie się zwrócić o pomoc do specjalisty wtedy, kiedy jest potrzebna i ten cały bagaż emocjonalny musicie nosić w głowie i nie można go ani uporządkować, ani rozładować i przychodzi takie coś i przychodzi właśnie taki internet i bum, tutaj mogę zrobić. Emocje poszły. Oczywiście to żart. Nie robię sobie kpiny, przepraszam, ale tak to widzą inni na zewnątrz, że z braku pomocy po prostu może to jest wołanie o pomoc. Może tak to odbierać. Daje pewnego rodzaju anonimowość, z której za bardzo korzystacie czasami. I daje tą właśnie anonimowość i ta granica jest taka niedobra. Tak to zrozumiałem, nie? Że... Część druga. Podeprę się troszeczkę notatkami, dobrze? Bezpieczeństwo w sieci. Dlaczego Google? Dlaczego Gmail? Dlaczego YouTube i dlaczego Facebook? Są to zrzeszone marki wokół siebie, bardzo silne, bardzo związane ze sobą. Często, żeby uwiarygodnić się i żeby przeprowadzić tożsamość swoją internetową, trzeba się podeprzeć tymi markami. Niestety tak jest ten rynek stworzony. Dlaczego? Dlatego, że miałem do czynienia z innymi platformami, miałem kontakt z ludźmi, którzy potrzebowali pomocy właśnie korzystając z tych platform i mieli kłopoty. I tutaj musiałem wkroczyć, im pomagać. Najczęściej kończyło się to, że korzystali właśnie z tych platform, które ja rekomenduję. Czyli Google, Gmail, YouTube, Facebook. Najbardziej pewne, najbardziej rozpowszechnione, rozpoznawalne praktycznie na całym świecie. Jedna z marek telefonicznych myślała, że przeskoczy ten próg, na swoim rynku przeskoczyła, tak, ale dalej nie poszła. Nawet nie podbiła Ameryki. Ponieważ to są amerykańskie firmy, które narzucają swoje pewne standardy też na Europę bardzo mocno i no niestety tutaj przegrali. I w Ameryce przegrali, i w Europie przegrali. U siebie może są mocni, ale tak, nie wiem dlaczego, no tak bardzo wzorują się na naszym, jakby to powiedzieć, rynku, na naszej kulturze, często tą swoją tożsamość trochę zatracając, tak, nie wiem, może my ją marginalizujemy, nie wiem, nie będę wnikał, ale dlatego tutaj żyjemy, tutaj polecam, tam są jak najbardziej rozpoznawalne te marki, akceptowalne i są kompatybilne. Pierwszą rzeczą, co wam powiem o bezpieczeństwie, to taką, że te dane zapewniam, że są bezpieczne. Te wszystkie informacje dotyczące wypływu danych, utraty baz danych dotyczących danych personalnych, proszę pamiętać, że nie dotyczą tych platform, które ja wymieniłem, tak? Najczęściej są to jakieś dedykowane platformy, jakieś pisane z palca przez jakichś dobrych nawet programistów, ale kiedy skończył się kontrakt, skończyły się pieniądze i skończyły się chęć dobrej współpracy, nagle ta bańka pęka i nagle na przykład z jakiejś firmy wylewają się dane do internetu, straszą, że te dane udostępnią i no, dzieją się złe rzeczy. Chyba nawet w Polsce, chyba w zeszłym roku ktoś był wręcz szantażowany, jakaś instytucja, która no niestety musiała pójść na współpracę. A jak to się stało? Dlatego, że no, po prostu jedna z barier bezpieczeństwa pękła i można było mieć w sposób jakiś tam informatyczny dostęp i sobie skopiowano te dane i szantaż był i z tego co wiem zapłacili. Nie miało to miejsce w platformach, których ja wymieniłem. Jeszcze raz powtarzam, te dane są bezpieczne. Nawet do tego stopnia wam powiem, że
te dane są tak bezpieczne, że są bardziej bezpieczne w tych podmiotach niż u was samych. Naprawdę, najczęstszym problemem nie jest to, że Google będzie chciał wiedzieć, jakie reklamy ma wam puszczać, czy na przykład YouTube chciałby spersonalizować wasze zakupy i nie pokazywać wam na przykład karmy dla kotów, jeżeli z kotem nie macie nic wspólnego. Wręcz odwrotnie, ryby macie w domu i by was interesowało, jakie tam preparaty potrzebne są do tego akwarium, i czego szukacie w internecie i oni właśnie chcą wiedzieć, co wam polecić, a nie, że będą wam wciskać karmę do kotów, bo akurat jest sezon na to i leci ogólna reklama dla wszystkich o kotach, tak? Dlatego powiedziałem, personalizacja, wykorzystajcie te narzędzia. One są dla was, żeby wam ułatwić. Opowiadałem o moich zakupach żaluzji, opowiadałem wam o moich zakupach biletów lotniczych. Gdyby nie współpraca z tymi reklamami i z tymi właśnie narzędziami, to mógłbym szukać całe dnie i nie wiem, czy bym znalazł. Naprawdę. Gdyby właśnie nie umiejętność wykorzystania tych narzędzi i z nimi współpraca, jeszcze raz powtarzam, poznajmy te narzędzia i je wykorzystajmy, ponieważ one mają służyć wam. Ale jeżeli podchodzimy do tematu na zasadzie B, bo to jest reklama, B, bo oni chcą wiedzieć cookies, B, wyciąć, zaciąć. Nie tędy droga. Uwierzcie mi, nie tędy droga. To jest w ogóle... Może przestańcie w ogóle korzystać w takim razie z komputerów, sprzętów, darmowego dostępu do YouTube'u, z darmowych dostęp do jakichkolwiek innych witryn z podejściem na zasadzie to jest za darmo i mi się należy. Słuchajcie, oni zainwestowali miliony dolarów. Halo? Ta współpraca musi iść w dwie strony. Nie namawiam was nagle do wykupywania pakietów premium. Nie, zupełnie nie. Dlatego na przykład zrezygnowałem prawie już całkowicie z Twitcha, ponieważ ta atmosfera tam bardzo mnie nie pasowała. Zostawiłem Twitcha tylko czasami dla swojej rozrywki do gry, do zabawy. Ale po prostu to, co się tam dzieje, jest dla mnie dużo gorsze niż dzieje się i na tych platformach niby YouTube, bo tu reklama, albo tu będzie trzeba subskrypcję wykupić, albo pakiet premium, oj. Uwierzcie mi, tam na tym Twitchu dużo z was w ogóle pierwszy raz słyszy tą nazwę, ale wśród młodzieży, wśród tego jest to bardzo gorąco, ale uwierzcie mi, żeby na Twitchu w ogóle cokolwiek zrobić, nawet być takim biernym obserwatorem, żeby sobie tu kliknąć, tam kliknąć, tutaj dać jemu serduszko, tam trzeba kasiurkę wypłacać, tak, młodzi ludzie, oj, dużo tam idzie tych kasiurki, od babci, od dziadka, 3., 4. komunia, i to idzie. Na to, że ci twórcy, którzy tam zarabiają te pieniądze na streamingu, czyli na tym bezpośrednim online, no to wszystko kosztuje. Te wszystkie ich Mercedesy, tak jak słynny Budda, prawda? To mu nie zjechało nagle z nieba, nie wygrał w totolotka, to dali mu ludzie. Oczywiście później się poczyniły jakieś inwestycje, za które beknął, albo będzie bekał. Chyba będzie bekał, bo jest w trakcie. Ale sam początek, sama ta pierwsza rozgrywka to była sponsorowana przez widzów. I naprawdę to idzie. To wystarczy pomnożyć, jak to zrobić? Wystarczy pomnożyć taką subskrypcję za niby 8 zł miesięcznie, razy powiedzmy 6 do 8 tysięcy użytkowników. Kalkulator, pomnóżcie, będziecie widzieć, ile to jest miesięcznie. Nie? Nie jestem anty. Jest sprzedający, jest kupujący, mają rynek. Ale popierać tego nie będę tego nagłaśniać i rozpowszechniać. Właśnie na Twitchu mam takie małe kontrowersje dotyczące właśnie anonimowości, bezpieczeństwa tej sieci, tej platformy, z tego względu, że byłem jej użytkownikiem i z tego względu, że bardzo dużo rzeczy tam może wypływać bezpośrednio z naszych kont. Ktoś, kto sobie chce trochę poklikać, robi sobie taki research osobowy, takiego chińskiego, może zrobić taki gruby research.
sobie jego tak za praktycznie bez żadnej kontroli, bez żadnego takiego, dali im tam po prostu wolną wolę. Chociaż zaczynają powoli to ograniczać. Dojrzewają, dorastają. Zobaczymy, gdzie dojdą. Ja im życzę jak najlepiej. Jak już dorosną, to sobie pogadamy. Bezpieczeństwo. Dlatego powtarzam jeszcze raz Wam, że według mojej oceny bardzo często jest tak, że dane, które poświęcimy tym platformom, które wymieniłem, są bardziej bezpieczne na tej platformie niż w Waszych rękach. Zazwyczaj powtarzam i mówię, że nie chcę być gołosłowny, zawsze u mnie niech idzie to za jakimś przykładem. Daję przykłady. Słuchajcie. Pierwszy taki przykład, który zawsze mnie jakoś tak rozśmieszał, bawił i tak dalej. PIN-y i dostępy hasłowe do kont i do kont, tak? Niech to będzie konto bankowe, niech to będzie konto, dajmy na to, na Facebooku i niech to będzie konto na jakimś portalu randkowym, tak? No dobrze, jesteśmy w związku, jest żona, mąż, mówię jednoosobowo, nie mówię o parach teraz, ale jest na przykład mąż, jest żona, jest partner, jest kochanek, jest chłopak, dziewczyna, znajomy, bardzo dobry informatyk, zaufany i co? I nagle trafia do naszej świadomości, że należy się z nimi podzielić osobistym dostępem na przykład do swojej karty płatniczej albo kredytowej i na zasadzie, słuchaj, idziesz na zakupy, a tu masz moją kartę, PIN mam 1, 2, 3, 4, on, dobrze, dziękuję, idzie tam, robi zakupy. Innym razem, słuchaj, bo coś tam na profilu klepnąłem, to będzie trzeba skasować, robi się różowiutki, przepraszam, ale słońce wychodzi, a nie było cały dzień słońca. Wracam szybko do tematu. No i masz dostęp, tutaj weź mnie na popraw. On oczywiście to poprawi, zrobi. Słuchajcie, do tej pory wszystko gra. Wszystko się rozgrywa jak najbardziej, jakby to powiedzieć, przez nas kontrolowany sposób, tak? Wszystko jest dobrze. Tylko dochodzimy do jednego momentu, kiedy jest niedobrze. Kiedy taki mąż, kochanek bądź partner życiowy lub was zaufany informatyk traci z wami kontakt, no tutaj już się zrobiłem zupełnie różowiutki. I ten informatyk kochany lub partner postanawia zrobić coś innego w życiu, zaczyna robić jakieś inne rzeczy, zjawiska, jakby to powiedzieć, nie jest z wami po drodze. O czym zapominamy? On zna piny, on zna hasła, ona zna piny, ona zna hasła. Najczęstszy problem jest ten, że aktualnych haseł pinów nie pamiętamy, a co dopiero kiedy je poprawimy, ale jak tu poprawić, jak chcemy poprawić albo zmienić, to trzeba podać te stare. I robi się problem, bo ta osoba, która miała być zaufana, dobra i nie wiem, tam wszystko nagle jest naszym bezpośrednim przeciwnikiem. I w tym momencie słyszymy właśnie o aferach takich, że bo dostał dostęp do konta, że wyniósł dane, że tamto, wamto. Nie złamał żadnego systemu. Nie oszukał Google'a, nie oszukał YouTube'a, nie oszukał Facebooka. Sami mu daliście. Przykład? Oto przykład. Ostatnio zabezpieczam tu na miejscu pewnego rodzaju organizację, miejsce. I co się dzieje? Dzieje się to, że 2 godziny konsultacji o firewallach, o zabezpieczeniach, o sposobie ich podejścia, czy to przez modem, czy to przez komórkę, czy sąsiad z góry, czy sąsiad z dołu, czy słuchajcie, pytań było co niemiar. Dobrze, że osoba była przygotowana, może osoby, może grupa osób, dobrze, że była przygotowana. Tak? Cieszę się na świadomość zagrożeń, ponieważ możemy się na te zagrożenia przygotować. Wszystko gra. Łącznie, dajmy na to, z dostępem do kasy fiskalnej, do ewentualnych jakichś tajemnic handlowych, zamówień. Okej.
Mur, ściana, nie ma, kamienna mina, Indianin. Po czym co? Po czym otrzymuje coś takiego. Tak. Dostałem to po prostu WhatsAppem. Tada! Operatorski login, operatorski PIN, operatorskie hasło. Jak dziecko w przedszkolu. I co teraz? I co teraz? 2 godziny gadania, planowania, strategii niemalże wzięło w łeb. Oczywiście na drugi dzień spotkałem się z tymi ludźmi. Pokazałem im moją komórkę i zapytałem się, słuchajcie, a gdyby któryś z was się pomylił i zamiast mojego klepnął grupę, dajmy na to, ma tych tam 100, 200 osób znajomych, każdy to dostaje, to te wszystkie zabezpieczenia, o których mówiliśmy, chcieliście za nie płacić i tak dalej, biorą w łeb. To był pierwszy przykład. Oj, się robię różowiutki, nie wiem, czy tu jaki filtr włączyć, poczekajcie, coś przesteruję szybciutko. Dobrze, nie jestem już różowy jak świnka, ale to jest słońce. Wyszło. Mógłbym zszurnąć żaluzję, ale nie lubię ciemnych pomieszczeń. Wracając do tematu, to właśnie to bezpieczeństwo, o którym wspomniałem, właśnie wzięło w łeb w momencie, kiedy zrobili i wysłali to, co wysłałem. Oczywiście ja zaczerniłem większość informacji, ale żebyście mieli świadomość właśnie, kiedy mówimy o zabezpieczeniach i o dostępie do naszych danych, najczęściej zapominamy o własnej beztrosce i nieznajomości protokołu bezpieczeństwa, co możemy pokazać, co nie, co powinniśmy, co możemy powiedzieć mężowi, sąsiadowi, kochanemu, kochance lub informatykowi. Będąc pracując aktywnie jako informatyk i tak dalej, zawsze wystrzegałem moich klientów, nie chcę widzieć waszych haseł, nie chcę znać waszych haseł, nie pamiętam waszych haseł, nigdy ich pamiętać nie będę. To była moja złota reguła. Zawsze się jej trzymałem. I nigdy z tego tytułu nie miałem problemów. Jeżeli masz kłopot ze swoim PIN-em, proste, zapisz sobie go na swojej karcie kredytowej lub płatniczej. Z tyłu, dużym flamastrem czarnym. Bajka. Ha, ha, ha. Nie, są tacy. Robili tak. Myśleli, że ten biały pasek z tyłu jest właśnie do zapisania PIN-u. Serio. Ciekawostka. Dalej idziemy. Właśnie ta taka sztuczna, ukrywana właśnie nasza niby tożsamość ukrywana w internecie przed tymi wszystkimi rzeczami cyfrowymi, to już wam mówię, jak to jest w momencie, mówię o okresie ostatnich 2 lat, tak, żebyście mieli tego świadomość, 2 do 3 lat wstecz, tak, żebyście mieli tego świadomość. Byliśmy przez ten czas, bo to jest naturalne, zmuszeni do tego, żeby wymienić dowód, paszport, jakiś dokument dostępu, no takie tego typu rzeczy. No i oczywiście, żeby to zrobić, musieliśmy sobie wykonać zdjęcie biometryczne. To jest takie zdjęcie, wiecie, takie bzzz, buzia prosto do aparatu i tak dalej, tam są określone uszy i tak dalej, nos do przodu. Jest to zdjęcie biometryczne, one specjalnie wykonane, w Polsce kosztuje 47 zł. Też byłem na to zły, ale pani mi wszystko wytłumaczyła grzecznie, ja wszystkiego wysłuchałem, zrozumiałem to, oczywiście dobrze rozumiem. Ważną rzeczą, którą dodała, było to, że to zdjęcie jest oczywiście wykorzystywane do ogólnie pojętego systemu bezpieczeństwa i gdziekolwiek się poruszacie, kamery was widzą, kamera mnie widzi. Czy konie mnie widzą? Czy konie mnie nagrywają? No. Właśnie moja buzia jest fotografowana, jest nagrywana, porównywana z tym, co jest w bazie danych, ponieważ takie zdjęcie musieliście dać, udostępnić do urzędu,
i do na przykład paszportu i do dowodu osobistego i takich innych rzeczy i macie już to zdjęcie zarejestrowane w systemie, kamery was rozpoznają, nie schowacie się. Ale to niezłe. To jest dobre. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kiedykolwiek, nie daj Boże, by się wam coś stało i na przykład zajdzie potrzeba, żeby was poszukiwać nagle, ale dla waszego bezpieczeństwa, to właśnie układ tych kamer i znajomość systemu waszej twarzy pozwoli na to identyfikację, co się z wami stało, gdzieście się poruszali, dajmy na to, telefon zamilkł, całkowicie beton, ale jest zawsze szansa, że kamery bezpieczeństwa, kamery miejskie waszą twarz wychwyciły. Bardzo potrzebne jest to do pracy kamer bezpieczeństwa na lotnisku. Jesteście zwykłym obywatelem, nie musicie się bać tych kamer. Boją się tych kamer ludzie, którzy mają coś na sumieniu, zachowują się w sposób jakiś katalogowo nieprzewidywalny, kiedy od razu ich, jakby to powiedzieć, gra ciała od razu ich zdradza. Wtedy oni są wychwytywani. Dla naszego bezpieczeństwa, jeszcze raz powtarzam, to często jest mylone właśnie to świadomość identyfikacji ze świadomością, z brakiem świadomości o tym, że jest to dla naszego bezpieczeństwa, tak? Tutaj zawsze była na ten temat wojna, a w dodatku, powtarzam, filmy zrobiły bardzo zły PR temu. Oj, bardzo zły. Hollywood powinien za to po uszach dostać albo przeprosić, bo pokazując to na filmach wprowadził ludzi w błąd i bardzo często uważają, że bo tak było na filmie, to znaczy, że tak jest. Nieprawda. Wracając do naszej buzi biometrycznej, która została już sfotografowana, wprowadzona w system i możemy czuć się rozpoznawalni, to kolejną rzeczą, którą udostępniliśmy, jest nasz odcisk palca. W nowym paszporcie, w nowym dowodzie osobistym dajemy odcisk palca jednej i drugiej ręki. Oczywiście bym nie był sobą, gdybym ja czegoś tutaj nie wywinął. Będąc bardzo młodym, uszkodziłem sobie te dwa palce, bardzo mocno je uszkodziłem. Nie będę teraz wam tego pokazywał, bo to nie jest horror, ale je uszkodziłem w takim stopniu, że powiedzmy te poduszki, może druga kamera, te moje poduszki na palcach są na tyle zniszczone, że no, nie dały się zidentyfikować. I program, który pobierał dane do identyfikacji tych odcisków palców, nie mógł mnie zakwalifikować. Po prostu nie przewidzieli, klasyfikator nie przewidział coś takiego, że nie rozpozna do końca siatki odcisku palca, tak? Czyli program biometryczny był tutaj trochę skrzywiony. No, on po prostu nie przewidzieli to, że z tych palców nie da się ściągnąć. No oczywiście, na co urzędniczka powiedziała, trzeba palce zmienić. No to żeśmy palce zmienili. Niestety, oprócz palca wskazującego, następnym palcem, który był potrzebny do identyfikacji, to nie jest żaden gest. Pokazuję wam palce, które musiałem użyć do mojego identyfikacji, do mojego odcisku palca cyfrowego. Także już nie położyłem, że skanowali. Pani wiedziała, że już chyba mnie żarty wzięły i się spytałem, czy od tej pory ja mam pokazywać ten palec do identyfikacji? A co pani w urzędzie? No, niech pan już tym palcem mi tu nie macha. Oczywiście bym nie był sobą, gdyby mi się nie odwinął. Przepraszam, nie robiłem tego świadomie. Jak będąc bardzo małym, uszkodziłem jeden i drugi palec nieświadomie tego, że kiedyś będę musiał te palce dać do identyfikacji. Nie zrobiłem tego specjalnie. Tak wyszło. O! Dobra, palce już mam oddane. Oj, Maciek. Dobrze. I tutaj poszliśmy właśnie z tą identyfikacją, poszliśmy właśnie, dlaczego akurat te platformy
ponieważ one to wszystkiego używają i są bardzo poważni w tym temacie. Dlaczego? Mieli kiedyś z tym duże problemy, przeszli przez piekło senackie, przeszli przez piekło kontrowersyjne, wręcz do utraty rynku. Musieli wrócić, przechwycić dalej znowu i po prostu wyznaczyć pewne kanony, które są obowiązujące. I naprawdę, poznajmy je i je używajmy. Wtedy będzie można te konta bezpiecznie używać. I nie dawajmy pinów i haseł dostępu osobom innym niż ja osobiście, w znaczeniu wy osobiście, nie ja. Nie chcę znać waszych pinów, nie chcę znać waszych haseł. One są wasze. Właśnie padło pytanie, jak budować hasła? Oczywiście to, co podpowiada system, jest bardzo chore. Dlaczego? Próbowałem parę razy z nich korzystać. W momencie, kiedy się wyczyścił cache od haseł, był straszny problem je przywrócić, ponieważ są to takie długie hasła alfabetonumeryczne ze znakami specjalnymi, dużymi, małymi, średnimi. Czasami miałem wrażenie, że nawet te systemy do tych haseł się same gubią. Słuchajcie, co się okazuje tutaj super fajnego? Nasz polski język jest bardzo mało podrabialny i jest bardzo trudny. Dlaczego? Powiedzmy sobie, przypomnijmy sobie film, jak rozpętałem II wojnę światową. Kiedy ten siedzi i prosi go o nazwisko, oczywiście ten ze spokojem Brzęczyszczykiewicz. No i się zaczęły jaja. Nie ma nic innego niż na przykład użyć w swoim haśle szczoteczka. Już jest problem dla zagranicznych logarytmów i tak dalej. Z u zamkniętym jeszcze jest problem, ale już powoli to się zmienia, ponieważ zostanie to zaliczone do znaków specjalnych. A znaki specjalne już jak najbardziej chcą, żebyśmy wykorzystywali typu znak zapytania, wykrzyknik, hash i tam cała tych gama tych znaczków. Tak. Jak budować hasło? Słuchajcie, moje doświadczenie na tym polu podpowiada mi, żeby tak, oczywiście nie przekształcone swoje imię, nie. Nazwa kotka pieska, nie. Końcówka 1, 2, 3, 4, nie. Oczywiście teraz bardzo wielu was pobiegnie zmieniać hasło. Tak, to jest po prostu na porządku dziennym. Jak buduję hasło? Słuchajcie, użyjcie jakiejś nazwy własnej. Na przykład jakiegoś zdrobnienia, którego często używacie albo używaliście w dzieciństwie. Na przykład moim takim konikiem było długo to, że nie potrafiłem przez moją dyslekcję, dysgrafię, która oczywiście nie była nigdy na tyle ważna, żebym ją uwypuklał, ale ją miałem. I na przykład dla mnie słowo kordła, a kołdra brzmiało tak samo. Jeżeli mam je napisać do dziś dzień, naprawdę kordła, napiszcie je z błędem. Dlatego, że systemy nie potrafią powielać błędów. I dajmy na to już moją taką podpowiedzią będzie pierwsza właśnie użyć takiej nazwy, z którą wy nie to, że mieliście problem, ale no, stanowiło wasze jakieś takie wasze słówko. O, jakby to powiedzieć, wasze słówko to było, tak? Innym moim takim słowem było na przykład katapulta. Katapulta, słuchajcie, do dnia dzisiejszego katapulta, wiem, ale długo dla mnie to było katapulta, też niewymawialne słowo. Właśnie coś takiego, uzbrójmy to na przykład w dużą, pierwszą, drugą, trzecią literę dużą, później na przykład anagram naszych daty urodzenia, czyli od środka pierwsza, druga, ostatnia, znak specjalny. Przestańcie używać znaków specjalnych i wykrzyknika. Naprawdę. To już się zrobiło ani niemodne, ani wręcz systemy się cieszą, jak je używacie, bo najprostsze by było użycie imienia z dużej litery 1, 2, 3, 4 na końcu wykrzyknik. No ciekawy jestem, ilu teraz poleci hasło zmieniać. Tak samo właśnie te hasła. Słuchajcie, to dalej jeszcze tutaj mam w tej notatce
Właśnie dalej mam podane w tej notatce taką rzecz, aby właśnie to tożsamość, dalej bronić tą tożsamość, osobitą tożsamość cyfrową, tak? Dobrze, pralka już się trochę uspokoiła. Albo słońce, albo pralka. Maciek zaczął nagrywać. Słuchajcie, wracając do tej tożsamości cyfrowej i własności intelektualnej w internecie, bo to jest trochę połączone, sklejone, począwszy od naszej twarzy, skończywszy na naszych odciskach, idąc dalej, jakichś materiałach, które publikujemy i udostępniamy, które są naszą własnością i niech takie pozostaną. Dobrze? Ale słuchajcie, jest tutaj taka mała pułapka i chciałbym, żebyście sobie z tego zdawali sprawę. Na przykład własność zdjęć lub własność utworów muzycznych, własność jakichś projektów, jakichś rysunków. Mówię o takich rzeczach właśnie. Jak dalece jest to posunięte i pamiętam, że mnie to bardzo śmieszyło, ale to bardzo. Przez długi czas chyba na Facebooku, tak, na Facebooku krążyło takie oświadczenie, że wszystkie tutaj uzyskane materiały moje stanowią łączną wyłączność i oj, 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 co by ty przypadkiem Facebook tego nie wykorzystał, no brońcie, Panie Boże, nawet YouTube, łapy precz, moje. Ale żeby zastrzec sobie naprawdę takie prawo do całkowitej własności takiego czegoś, takiego produktu autorskiego i tak dalej, jest bardzo trudno. Po pierwsze, nie jest to za darmo. Po drugie, jeżeli chcemy otoczyć, jakby to powiedzieć, swoją tą całą taką twórczość, swój jakiś produkt, tym właśnie, że jest to moje, całkowicie moje, i nie wolno wam z tego korzystać, to tak, no po pierwsze wydacie pieniądze, po drugie musicie sprawdzić, czy nie uprawiacie przypadkiem plagiatu, czy nie ma bardzo podobnego zjawiska, które żeście zrobili. To tak jakbyście chcieli uzyskać patent na to, co żeście zrobili, tak? Samo patentowanie czegoś jest bardzo długim i złożonym procesem, ale samo patentowanie też jest trudne i też jest kosztowne. A myślicie, że dostaniecie to za darmo w internecie od YouTube'a lub Facebooka? Nie. Nie dostaniecie. Nie, to nie jest kpina, to po prostu mówię wam prawdę, tak? Oto przykładem. Moje zdjęcia. Moje zdjęcia są cyfrowo podpisane. Na każdym z moich aparatów, telefonów i tak dalej jest mój podpis cyfrowy. Często jest też dodana marka telefonu, ale to jest nie w sferze widzialnej, to jest w tej sferze takiej, do której trzeba się dokopać. I bardzo często jest lokalizacja, dlatego że robię zdjęcia i sobie czasami lubię szpilki poprzypinać do mapy Google'a i tu wiem, tutaj za dużo się kręciłeś, to może zmień miejsce. No, bardziej o to mi chodzi. No i właśnie, one są podpisane, one są wręcz przeze mnie autoryzowane i tak dalej. I teraz proszę, moje zdjęcie. Pstryk. Jest moją własnością. Teraz pstryk. To zdjęcie już nie jest moją własnością. Co się stało? Zaraz wam powiem. Oh yeah. Kolejny przykład. Zdjęcie, słynne zdjęcie latarni morskiej. Mogę je użyć. Tak, to jest to zdjęcie. Wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych był bardzo kosztowny i drogi proces dotyczący tego zdjęcia. Zdjęcie na pozór wyglądało tak samo, było opublikowane przez jednego pana, drugi pan też je opublikował w National Geographic.
Zdjęcie zdobywało medale. Co się okazało? Jest 2 autorów tego zdjęcia. Była straszna awantura o to. Jeden i drugi uznał, że to jest ich zdjęcie. Słuchajcie, doszło do tego, że był powołany zespół fachowców cyfrowych, odpowiedzialnych za grafikę, komponowanie obrazów cyfrowych. Dopiero po ich dokładnej analizie, która była długotrwała i kosztowna, wiecie co się okazało? Że dokładnie tą samą latarnię morską, którą oblewa taka, ona chyba zresztą jest na którejś z tapet Windowsa, chyba jest zdjęcie właśnie, że jest latarnia morska stojąca, latarnia morska stojąca i ją taka fala oblewa. No to zdjęcie, które pokazałem zresztą. Wyobraźcie sobie, że zdjęcie zostało wykonane mniej więcej w tym samym czasie, w tej samej chwili przez 2 różnych ludzi, którzy stali na brzegu, na linii brzegowej, oddaleni od siebie o jakieś 200 metrów. W ten sam dzień, w tą samą pogodę, korzystając z bardzo podobnego sprzętu fotograficznego, wykonali to samo zdjęcie. Bum, bum, cyk, cyk, zamieszczam to zdjęcie. Jeżeli będziecie zainteresowani, możecie wrzucić do Google'a rozpoznawacza zdjęć, on was poprowadzi, pod spodem będzie artykuł właśnie mówiący o własności tego zdjęcia, właśnie jaka tam była kategoria. Dlatego mówię, nie do końca właśnie z tą własnością zdjęcia jest tak do końca, żeby całkowicie zabezpieczyć zdjęcie w internecie, na Facebooku, teoretycznie trzeba wydać jakąś kasę. Dlaczego? Później w zamyśle tego jest, że jeżeli będziecie chcieli to zdjęcie sprzedać, ewentualnie pobrać tantiemy za jego wykorzystanie, zażądacie za nie kupę kasy. Dlatego, aby zabezpieczyć je i dać wam, jakby to powiedzieć, do wyłącznej dyspozycji, też żądają za to dużych pieniędzy. Takie zdjęcie. Piesek, kotek, mój talerz, moje podwórko, mój rower, mój samochodzik jest najbardziej waszą własnością, jest waszą własnością, ale to jest taka własność trochę palcem po wodzie pisana, dlatego że ona stanowi, no dobrze, no jest wasza, tak? Chcąc pobrać ten materiał, grzecznie by byłoby się zapytać, czy chcecie udostępnić, później podać źródła skąd i tak jest na to cała procedura. Tylko mówię, no sztuczka wybieg, tak jak ja pokazałem wam z moim zdjęciem. Jedno jest moje całkowicie, nie ma 2 zdań. Drugie jest po prostu zrobione lewo-prawo. I to lewo-prawo moje zdjęcie już nie jest moim zdjęciem. Dziękuję. Dlatego na przykład w internecie zobaczycie bardzo wiele filmów tiktokowych, bardzo wiele materiałów publikowanych lewo-prawo. One nie stanowią już własności. Tak? Taki jest wybieg. Dlaczego? No, nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć za friko. Nie da się. Śpiewanie po pijaku pod oknem też może stanowić własność autora. To niech kolega śpiewający o 5 rano pod oknem spróbuje to w jakiś sposób zautoryzować i zabezpieczyć na YouTubie. To też jest właśnie krok w stronę tego, żeby nie nadużywać tego, tak? Jeżeli decydujecie się na publikowanie jakichkolwiek materiałów na YouTubie, na Facebooku, pamiętajcie, że to publikujecie i dajecie. Patrzcie! Ludzie, patrzcie! Zwłaszcza, że macie w profilu u góry profil publiczny. A może by to zamienić na profil prywatny albo zaufany? Jeżeli takie zdjęcie umieszczamy, to będzie tylko do grupy naszych znajomych, co? I nie będzie problemu z własnością. Bo jeżeli mój kolega mi zdjęcie zapieprzy, to mu powiem, ty,
Dać mi tutaj pieniążka na fajki, to będziesz mógł sobie używać tego zdjęcia. Daliście? Udostępniliście? Tak, zdjęcie jest wasze. Należy was poinformować o tym, że zdjęcie może być wykorzystane, należy was podać źródło, warunki zostaną spełnione i to wszystko. Jeżeli chcecie, żeby to było całkowicie wasze, musicie dołożyć do tego biznesu i w momencie, kiedy ktoś będzie chciał od was takie coś, zapłaci wam pieniążki. Od ciała tajemnicia. Znów się rozgadałem, będę musiał ciąć materiał. Oj. To by było na tyle w temacie. Dziękuję. Chciałem nagrać inny materiał, ale pogoda nie pozwoliła. Pokazałem dlaczego. W takie szare mydło to się... Nie, kolory nie wychodzą.